Mamy 2025 rok. Napływają do nas setki informacji o nowych technologiach. Jedną z bardziej ekscytujących są jednak roboty. Optimus, Sophia, Figur czy Unitri zmieniają nasze postrzeganie świata. Są zarówno przerażającym, jak i wzbudzającym podziw wynalazkiem, który może na zawsze zmienić świat. Jak jednak ta technologia powstała? Kiedy rozpoczęły się pierwsze prace nad robotami i jaka będzie przyszłość tej technologii? Jeśli za to chcecie poznać historię tego, jak powstawała sztuczna inteligencja, to możecie kliknąć w kartę, która wyświetla Wam się teraz po prawej stronie ekranu. Starożytność to wyjątkowy okres w dziejach ludzkości. W krajach takich jak Rzym, Grecja, Egipt czy Chiny powstawało wiele niesamowitych wynalazków. Jednym z bardziej zagadkowych stworzonych przez starożytnych jest mechanizm z Antikytiry, a raczej jego fragment. Według badaczy skomplikowane ułożenie różnego rodzaju kół zębatych miało służyć przewidywaniu astrologicznych zjawisk. Czy można to nazwać robotem? Oczywiście nie, ale tego typu wynalazki miały ogromny wpływ na kształtowanie się również współczesnej technologii. Innymi wynalazkami starożytnych był m.in. taksometr, czyli drewniany wózek służący do mierzenia odległości. Maszyna miała zostać zrobiona przez rzymskiego architekta Witruwiusza. Bania Herona to, jak sama nazwa wskazuje, wynalazek Herona z Aleksandrii. Służyła ona jako eksperyment co do możliwości pary wodnej. Niestety, poza tym, że kula zasilana parą się kręciła, nie dostrzegano dla niej większych zastosowań. Wynalazca porzucił projekt z powodu złego odbioru. Wykorzystanie pary oczywiście powróciło później w nowożytności, ale to w dalszej części historii. Przenieśmy się do średniowiecza. Dla wielu okres średniowiecza jest czasem stagnacji i ciemnoty. Nie jest to jednak prawda. W średniowieczu powstawało również wiele interesujących wynalazków. Jednym z najwybitniejszych wynalazców średniowiecza był arabski uczony Al-Jazari. Był on twórcą wielu wynalazków używanych do dziś. To on wymyślił m.in. wał korbowy, używany obecnie w silnikach spalinowych. Poza wieloma innymi wynalazkami, jak muzyczna łódź czy pompa ciśnieniowa, Al-Jazari stworzył 6-metrowe urządzenie mierzące czas. Innym średniowiecznym i po części nowożytnym wynalazcą był wszystkim świetnie znany Włoch Leonardo da Vinci. Ten ikoniczny inżynier tworzył wiele przeróżnych planów maszyn wyprzedzających jego czasy o paręset lat. Jednym z zaprojektowanych przez niego mechanizmów był humanoidalny automat, który przypominał rycerza zakutego w niemiecko-włoską średniowieczną zbroję. Urządzenie odwzorowuje ruchy człowieka. Może siadać, poruszać ramionami, szyją czy szczęką. Jak widzicie, technologia w okresie średniowiecza nie była na aż tak niskim poziomie, jak może się wydawać. Przenieśmy się więc do kolejnej epoki, która już się nam kojarzy z niesamowitymi przełomami. Oto nowożytność. W okresie nowożytności narodziło się wielu nowych wynalazców. Jednym z nich był Jacques de Vaucanson. Już w okresie, gdy był franciszkanem, zbudował urządzenie do automatycznego przewracania stron w Ewangelii. Postaci aniołów poruszających skrzydłami, czy sztucznego służącego, który mógł podawać obiad. Jego największymi dziełami była tokarka, mechaniczna kaczka mogąca trawić wrzucone do niej jedzenie i sztuczny flecista, który mógł, jak sama nazwa wskazuje, grać na flecie. W okresie nowożytności tworzył również Leonardo da Vinci, ale o nim było wcześniej. Nowożytność była okresem intensywnego rozwoju technologii. Może i nie tworzono elektrycznych procesorów, ale skomplikowane, pełne inżynieryjnego geniuszu arcydzieła. Zarówno małe zegarki, jak i wielkie machiny w hutach są podwalinami współczesnej technologii. Wiele tego typu wynalazków było dziećmi rewolucji przemysłowej. To właśnie w tym okresie stworzono m.in. maszynę parową, tak, podobnie jak setki lat wcześniej Heron z Aleksandrii. Krosna mechaniczne, kolej żelazną, pierwsze samoloty, nowe piece do wytopu żelaza i wiele, wiele więcej. Robiono także postępy w nauce. Teoria ewolucji Charlesa Darwina z 1859 roku, odkrycie prawa grawitacji przez Isaaca Newtona, wynalezienie bakterii przez Louisa Pasteura czy odkrycie promieni rentgenowskich przez Wilhelma Röntgena było wielkim skokiem technologicznym, umożliwiającym rozwój, współczesnych robotów. Odejdźmy już od tematu nowożytności i rewolucji przemysłowej i spójrzmy na epokę, w której żyjemy, czyli na współczesność.
We współczesności technologia tworzenia robotów skoczyła na niesamowity poziom. W latach 40. i 60. ubiegłego wieku zaczęły powstawać pierwsze myślące roboty. Były to mechaniczne żółwie Elmer i Elsie, reagujące na światło oraz dotyk, i Animate, autorstwa George'a Devola, który jest uznawany za pierwszego robota przemysłowego. Tu jeszcze przytoczę ciekawostkę. Słowo robot zostało wprowadzone do ogólnego obiegu w 1921 roku. Stało się to w spektaklu czeskiego pisarza Karela Čapka. Roboty w Roboty uniwersalne rozuma były stworzonymi z syntetycznych tkanek humanoidami. Obecnie nie wydaje się to wymyślną fantazją artysty, prawda? Wracając do naszej historii, w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku powstało wiele niesamowitych robotów. Przemysłowe jak Stanford Arm, Puma, Skara, edukacyjne jak Wabot 1, medyczny Da Vinci Surgical System, domowy Romba, czy przypominające żywe istoty roboty jak pies Aibo i humanoid Asimo, rozwijany po dziś dzień. Później na przełomie lat pojawiało się coraz więcej robotów, takich jak Big Dog, znany później jako Atlas. Poza tym zaczęto tworzyć robotyczne sondy marsjańskie i będące obecnie na topie autonomiczne samochody. O temacie współczesnej robotyki można by mówić i mówić, więc po prostu zalecam Wam zapoznanie się z pełną playlistą dotyczącą sztucznej inteligencji i właśnie robotów. Czas spojrzeć na kolejny ważny temat, czyli to, jaka będzie przyszłość robotyki. Na pewno będzie trwał rozwój prac nad sztuczną inteligencją, czyli niejako sercem i mózgiem robotów. Wytworzenie AGI wydaje się być na razie nieosiągalne, a jest kluczowe do tego, by roboty były jak najbardziej ludzkie. Jeśli nie wiecie, czym jest AGI, to chodzi o Artificial General Intelligence, czyli sztuczną inteligencję ogólnego użytku. Termin ten opisuje sztuczną inteligencję zdolną wykonywać najróżniejsze zadania i zdolną do nauki nowych rzeczy. Drugim bardzo ważnym elementem robotów są oczywiście ich ciała. Jakiś czas temu zrobiłem film o klonie, przełomowym polskim robocie, który został stworzony z tkanek. Tak, posiada wszystkie elementy ludzkiego ciała, tylko że stworzone ze sztucznych materiałów. Sądzę, że właśnie w tę stronę będzie zmierzało tworzenie sztucznego ciała dla robotów. Wielokrotnie wychodziło na jaw, że to właśnie budowa ludzkiego ciała jest perfekcyjna, a maszyny tworzone inaczej są po prostu gorsze. Dodatkowo tkankowe roboty będą dużo bardziej przypominały ludzi, a to chyba jest celem obecnie tworzonych maszyn tego typu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co myślicie o historii robotyki i o tym, jaka będzie jej przyszłość. Jeśli Wam się podobało, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, kliknijcie łapkę w górę, obejrzcie pełną playlistę dotyczącą sztucznej inteligencji i do zobaczenia, a kiedy zobaczymy.